Czekaj, bo... Wyłącz i włącz. Witamy Was w tych pięknych okolicznościach przyrody. Rozumiem, że już po urlopie jesteś? Czy tak? Nie, ja jeszcze jestem przed urlopem, optymizmem? także cieszę się na nadchodzący urlop. Ja też się tak cieszyłem, wiesz, ja już jestem po urlopie, natomiast teraz się cieszę, że chociaż chwilę możemy jeszcze spotkać się w lesie i opowiedzieć o naszych nowych produktach marki Robens. Dokładnie tak, Robens wszedł do naszej oferty. Ja się tym bardziej cieszę, właśnie w tym roku jadę też pod namiot, więc na pewno się przyda. A dziś zaprezentujemy Wam i namiot właśnie tej marki dwuosobowy, hamak, tarp i matę samopompującą. Mapę. Ja już lecę gdzieś. Tu już jesteś w trasie, tak jest, w szlaku. Matę samopompującą i moskitierę, bo w sumie na hamaku moskitiera się przydaje, szczególnie jeżeli nocujecie pod gołym niebem. Zapraszamy na film. Ok, to tak obiecaliśmy, rozłożymy sobie ten namiocik. To jest namiot Arch 2, dwuosobowy, tak, namiot tunelowy. Myślę, że spokojnie dwie osoby się wyśpią, jest miejsce na bagaż, jest miejsce właśnie na dwie osoby. Sypialnia jest osobno, czyli na pewno nic się nam nie będzie skraplać na ściankach nad ranem. I co ważniejsze, jest także bardzo solidny, w sensie ten materiał. No tak, bo to jest w przypadku tych namiotów w ogóle to jest najistotniejszy element, czy parametr w stosunku do tej taniochy, która jest na rynku, która się potrafi po jednym sezonie rozlecieć. To jest na pewno namiot na lata, także rozkładamy. Ok, no to mamy stelaże zmontowane, łuki nasze i łuki słyną z tego, jak powiedział Han Solo. Tu mamy wzmocnienia taśmy, tak więc to na pewno nam się nie rozerwie. I naciągamy cały namiot. I ok. No i teraz w zasadzie musimy go rozciągnąć. Przybić sobie śledziami. Czekaj, ja go przybiję z przodu. Niestety czasem trzeba linki porozplątywać. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy i tutaj ewidentnie mamy na to dowody, gdyż właśnie teraz się spieszyliśmy. Jak się śpieszyliśmy, to nam nie wychodziło. I teraz tak, tutaj mamy takie zaczepy, tam już zaczepiłem. Cyk i cyk, a następne co robimy, to zaczepiamy sobie tutaj górną część sypialni. Ok, i to mamy już ogarnięte. I tutaj podobnie jak w poprzednim, jak tam z tyłu, zapinamy z jednej i z drugiej strony. I co? I zapinamy sypialnię do góry. Namiot poskładany, udało się. Ile to zajmuje, ale tak naprawdę po kolei jak się robi wszystkie elementy, to nie jest jakaś tam skomplikowana czynność. No wiesz co, tak naprawdę tak, wrzucasz sobie te łuki, czyli stelaże do czyli miejsca, dwa maszty składane, wkładamy. Dwa maszty składane na sloty. Dokładnie. Następnie rozciągasz całość, przypinasz śledziami, wchodzisz do środka, przypinasz sypialnię. I to wszystko. I masz gotowe. Dalej potrzebujemy na czym spać. I tutaj mamy... To akurat jest praktycznie bezobsługowe rozwiązanie. To jest akurat tarpa, którą potem będziemy rozbijać. Bo fajna sprawa. Mamy tutaj też fajne naczynia i mata samopompująca. Campground, czyli można powiedzieć obozowa ziemia albo obozowe podłoże. Tak to wygląda. W przypadku maty samopompującej jedynie co musimy zrobić, to ją rozłożyć i odkręcić.
i odkręcić zaworek. I w tym momencie ona nabiera powietrza, samo się. Następuje samo pompowanie maty. Możemy już ją położyć. Ona się będzie nam pompować. Za chwilę będziemy ją dopompowywać. Mamy matę. My w tej chwili sobie rozłożymy jeszcze tarp i hamak. A co w ogóle jest w ofercie Robensa? Bo pamiętam, że tego mamy naprawdę sporo. Tak, mamy śpiwory. Śpiworów jest kilka rodzajów tak naprawdę. Są dla prawo- i leworęcznych, tak więc tutaj też jest duża wygoda dla osób, które wolą mieć zamek z drugiej strony na przykład. No bo to się tylko tym różni tak naprawdę, że jest zamek dokładnie, z drugiej strony. Odpowiednio dobrany. Wszystkie dane techniczne oczywiście odnośnie tego sprzętu znajdziecie na stronie kolba.pl, także jak najbardziej zapraszamy. Czyli materace, namioty. Są palniki nowe, też będą. Tam właśnie narzędzia jeszcze pamiętam, że były. Tak, był toporek, tak więc ta oferta jest naprawdę duża, na 80 produktów na w początek, zasadzie. Na początek. Już jest. No już się zbiera. I teraz tak naprawdę wystarczy ją dopompować. No i gotowe. I mamy o wiele wygodniejsze posłanie aniżeli w przypadku karimaty. Tak. Jak wiadomo, najpierw trzeba znaleźć odpowiednie drzewa, rozpiętość około 4 metrów. Tu byśmy mieli dwa. I tu. Już nie wspominamy o podłożu, które powinno być już wcześniej uprzątnięte. Żeby nam się w razie nie wbił przysłowiowo dokładnie szlachetne Dobra, plecy. Ja to tutaj. 200 kg udźwigu. 200 kg. To spokojnie by nas dwoje uniosło. Nie wiem, jaki to jest duży ten hamak, ale wydaje mi się, że spokojnie. Strzelam, że ma ponad 2 metry i to jest bezwzględnie 2,10, 2,20. I to jest fajny system. Taśmy, prosty, które nie niszczą drzew. Dokładnie. Jedna. Nie obdzierają kory. I druga. I jedyne co robimy, to rozwijamy sobie tą taśmę. Mamy oczka przygotowane na odpowiedniej wysokości. Zaczepiamy taśmę. Jak widzicie, one są bardzo solidne. No i co? I w tej chwili wyciągamy hamaczek. Musimy tylko dopasować odpowiednio wysokość. Pokaż, no tak mniej więcej, no za wysoko żeśmy to zrobili. Ja tutaj obniżę ze swojej strony. I pozostaje przetestować. Testujesz? Wiławianki wrzucała je to troszeczkę za nisko jest. Trochę za nisko, to poprawiamy, nie? Skakuj Bart, teraz ty, bo ja już pupą zawadzałem o ziemię. No ja ważę więcej niż ty. No właśnie dlatego. No i możemy sobie powisieć. Ja to lubię. Ja ci powiem, ja to lubię. Ja mogę tak wisieć. Jak ptaszki mogą mi śpiewać. Ja to naprawdę lubię. Okej. Także widzicie, no hamak jest solidny. Tak no i fajne jest to, że w zestawie od razu mamy to, co potrzeba do prostego, szybkiego montażu. Dokładnie. Tu nie ma filozofii, nie ma jakichś skomplikowanych tych systemów nośnych, ale dla zwykłego turysty, dla każdego zjadacza chleba to w zupełności wystarczy, nie? No i w tym momencie musimy rozbić sobie, czyli rozłożyć jeszcze. Rozwiesić ten sprzęt. Mamy linkę. Pamiętajmy, że jak już założymy hamak, tu jest możliwość zaciągnięcia, żeby to się nie wtedy zsuwało. ta tarba się nie, moskietiera nie będzie się zsuwała. No i zostało nam jeszcze rozłożenie tarpa. No i mamy tarpa rozciągniętego. Oczywiście, gdybyśmy mieli pod tym spać, to trzeba to jeszcze rozciągnąć bardziej, sprawdzić, czy jest dobrze napięte, żeby nam wiatr tego nie zdmuchnął, ale na pewno przed deszczem już będzie nas chronił przed słońcem.
Tak wygląda to w środku i wystarczy w tym momencie, że zamkniemy sobie moskitierę i żaden komar, chyba że już wcześniej na mnie siedział, nam tu nie wleci. Także tak wygląda pełen zestaw do nocowania, dajmy na to w lesie, dla bushcraftowców. No i mamy naczynia turystyczne. Tak to wygląda. To jest guma, która zabezpiecza nam wszystko, żeby na przykład się nie rozjechało po drodze. Może być opaska też. Jest opaska. To nie jest szczelny pojemnik. To trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy po prostu deskę do krojenia. Dokładnie. Jest z funkcją, od razu widzę, że może to być durszlak. Może być durszlak, dokładnie tak. Czyli mamy coś do przecedzenia, wlewamy to do miski i odcedzamy. Tu nam wchodzi powietrze, a tu wychodzi płyn. Także spoko. Nie trzeba brać durszlaka pod namiot. Jaki jest durszlak pod namiot? Nie, ale wiem, że teraz się już różne rzeczy bierze. Tak, no ja mam krzesełka wygodne, stolik składany, kilka innych fajnych akcesoriów, także w zasadzie jak rozbijam namiot, to potem go mebluję. Ale to już chyba kwestia wieku, bo jak byłem młodszy, no tak, no człowiek lubi taki namiot stawia na komfort, tak? Wystarczył śpiwór, bo czasem nawet taka rimata gdzieś zaginęła w akcji. Śpiwór, plecak, namiot, jak był, to już było dobrze. Tak więc jest micha, jest z czego zjeść jakąś dobrą zupkę. I mamy woreczek, w którym znajdziemy m.in. widelec, łyżkę. Taki bardzo zgrabny. Nie ma noża. Szkoda, ale nóż w zasadzie każdy przyzwoity. O, widzisz, i tu jest w ogóle taki bajer, że robisz sobie uchwyt, tak? Robisz żeby sobie się to uchwyt i masz coś ala spork. Spork, tak, mniej więcej. Można w ten sposób zjeść sobie sporkiem. No a tu mamy miseczkę na sosy salsa, tak? Ewentualnie kubek do picia. Ewentualnie kubek do picia. On jest silikonowy, ale ma bardzo fajną rzecz, taką plastikową obejmę. Czyli normalnie możemy go złożyć. Nie zajmuje faktycznie. Nie zajmuje dużo miejsca, ale w przeciwieństwie do niektórych tych kubków silikonowych on zachowuje sztywność dzięki temu. No tak, i jest bardziej stabilny wtedy, nie? Możemy się napić. Zestaw całkiem sprytny. Woreczek na brudną bieliznę też można wykorzystać. No woreczek na kubeczek, z którego wyciągnąłem to wszystko. Okay. Tak więc to też jest fajna rzecz, że mamy gdzie to schować. Wydaje mi się, że znaleźliśmy minimum 3 zastosowania więcej, aniżeli przewidział producent. I to też jest kwestia wieku. I to nie jest wszystko, jak już mówiliśmy, z oferty marki Robens, bo ta oferta jest naprawdę bogata. I tak jak powiedziałem, na pewno będziemy ją wzbogacać w miarę upływu czasu i w miarę tego, jak się te produkty przyjmą. Tak, w miarę upływu jedzenia. Głodno się zrobiło. Ja też. Więc będziemy powoli się zbierać z tego lasu. Jeszcze musimy zwinąć obóz. Udało nam się rozbić namiot, udało nam się rozłożyć tarpę. Musieliśmy trochę pokombinować, bo tarpę można założyć generalnie na kijkach. Na przykład jak masz kijki trekkingowe, to używasz ich jako stelażu. No tak. Tam są nawet odpowiednie dziurki przygotowane. Przede wszystkim warto zapoznać się z instrukcją obsługi. Myśmy to dzisiaj robili tak naprawdę w locie. Udało się to z mniejszymi lub większymi problemami, natomiast generalnie jest to proste zadanie, z którym sobie większość z nas poradzi po uprzednim przygotowaniu, czyli po przeczytaniu instrukcji, tak? Tak, ale widziałeś kiedyś faceta, który czyta instrukcję? Nie. Nie, ja to rozłożę. Nie, a ja przyznam szczerze, że ja zazwyczaj instrukcję czytam i dobrym skutkiem zazwyczaj. Co możemy więcej powiedzieć o tej marce? No, solidna. Przede wszystkim tutaj jednak producent postawił na tak zwaną niemiecką jakość, tak? Tu nie mam, ale tu widzę, że jest... No, Niemiec płakał jak wysyłał do Polski. Tak. Dokładnie. Świetna jakość, naprawdę. Tutaj widać, że... Przemyślane rozwiązania, dobra jakość, nie tylko dla zaawansowanych, ale również dla początkujących miłośników outdooru. Natomiast tutaj każdy taki wymiatacz w terenie sobie będzie chwalił ten sprzęt. No, myślę, że spokojnie ten namiot jest w stanie dobrze rozbity, solidnie rozbity. To trzeba też zwrócić uwagę. Czyli znajomość instrukcji, oczywiście, że tak. No, wytrzyma
Lato. duże obciążenie, przede wszystkim jeżeli chodzi o wiatr. Deszcz. A ostatnimi czasy te deszcze są naprawdę gwałtowne, z silnym wiatrem. W takim napięciu na pewno znajdziemy schronienie bez problemu. Tarp świetnie rozwiązany dla tych, którzy rozbijają się na noc, zwijają się nad ranem i idą dalej. Nie używają namiot, bo ten namiot mimo wszystko, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę ten tarp i moskitierę i hamak, waży tyle co sam namiot. Tak? Co sam namiot, tak więc, a tutaj jeszcze musisz wziąć mimo wszystko matę. A teraz śpiwór, no śpiwór mówi się, tam śpiwór też będzie przydatny. Śpiwór będzie potrzebny. Letnie śpiwory generalnie to nie są takie bryły, kobyły jak dawniej, tylko raczej fajne, lekkie rozwiązania, ale myślę, że na ten temat zrobimy drugi odcinek po prostu. Dokładnie tak. No i cóż, dzięki za uwagę. Zapraszamy Was na następny film, a przede wszystkim zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą właśnie marki Robens na kolba.pl. Życzymy Wam udanych wakacji, bo udanego urlopu był tak wspaniały jak nasz i Twój będzie. Dokładnie tak. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Przywalaniu dzwona. I do zobaczenia w następnym filmie. Do zobaczyska. Cześć. Cześć.